Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co w sumie tego w ogóle nie planowałem, a mianowicie grą Postal Brain Damaged. Pewnie wielu z was kojarzy w ogóle gdzieś tam markę Postal, no bo ona jest już dostępna na rynku parę dobrych lat. Natomiast jeżeli nie kojarzycie w ogóle Postala, no to ja zaraz wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Na razie wróćmy jednak do tematu. Parę dni temu skontaktował się ze mną producent tej właśnie gry. On napisał, że właśnie wydają wersję na Nintendo Switcha i czy nie byłbym zainteresowany właśnie z recenzowaniem tej gry. Coś tam ja kojarzyłem ten tytuł, że takie coś niby tam miało wyjść, natomiast nie do końca i wlazłem sobie na stronę, żeby zobaczyć screeny z tej produkcji. No i jak je zobaczyłem, no to szybko mu odpisałem, że dobra, dawaj tą grę ziomek, jedziemy z tym, ja to chętnie ogram. Jeszcze w ten sam dzień otrzymałem tytuł, za co chciałbym podziękować serdecznie firmie Hyperstrange. Natomiast dlaczego jestem na tą grę taki napalony? Ano, ja po prostu lubię retro shootery, tak? Ten tytuł jest retro shooterem, ja po prostu lubię retro shootery. Pytanie brzmi jednak, czy ten tytuł jest wystarczająco dobry, żeby w gąszczu takich całkiem fajnych retro shooterów na rynku się wybić i przede wszystkim zrobić dobre wrażenie. Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie parę słów o samej grze. Postal Brain Damage to jest już, jak powiedziałem, strzelanka, a konkretnie jest to retro shooter i został on osadzony w uniwersum Postala. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to Postal jest to taka seria ekstremalnie brutalnych gier, w których trup się ściele wyjątkowo gęsto, no i czarny humor i jechanie po wszystkich grupach społecznych jest na porządku dziennym. Dokładnie tak jest też w tym przypadku. Postal Brain Damage nie jest przy tym akurat kolejną częścią cyklu, bo teraz mamy chyba Postala 4 już. Natomiast Postal Brain Damage to jest spin-off serii opracowany, co ciekawe, przez polskie studio. W tej grze wcielamy się w tego samego bohatera, co właśnie w Postalu, czyli w gościa zwanego Kolesiem, który, jak wskazuje tytuł gry, ma problemy ze swoją głową, przez co trafia do takich ekstremalnie porąbanych krain, pełnych równie porąbanych wrogów. No i fabuła gry kręci się głównie wokół odnalezienia telewizora oraz możliwości skorzystania z kibla. Tak, drodzy widzowie, nie przesłyszeliście się, w tej grze trzeba znaleźć kibel, a bohater gry często wspomina, że go strasznie ciśnie dwójka. Jako że jest to w zasadzie retro shooter, no to głównymi elementami gry będą tutaj walka oraz eksploracja i lokacje. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Sercem każdego dobrego retro shootera jest oczywiście strzelanie, no i najlepiej, żeby to strzelanie było jak najbardziej soczyste. Jak jest w tym przypadku? Co najmniej dobrze, drodzy widzowie. Zacznijmy od tego, że w tej grze twórcy nam udostępnili naprawdę spory arsenał, który jest nie tylko liczny, ale jest naprawdę porąbany. Zresztą tak samo jak i cała gra. Do dyspozycji w tej grze mamy m.in. Pusio przepychacz strzelający kotami, święty granatnik, gdzie ładujemy takie specjalne granaty, dodajmy, że święte, znane z Wormsów, oraz jest też taka broń, która się nazywa Mózgorozjebion 69000. I z tej okazji ja bym chciał przytoczyć wam instrukcję strzelania właśnie z tej ostatniej broni. Uwaga, teraz będę cytował. Pacnij ZL, aby wysłać wkurwiony elektryczny mózg, który będzie smażył lamusów na swojej drodze. Wciśnij Y, aby kontynuować. No ja wiem, to jest naprawdę popieprzone, natomiast uwierzcie mi, że z tych broni strzela się w tej grze naprawdę fajnie, no i zostały też one całkiem nieźle przygotowane, a także nieźle zbalansowane. W niektórych shooterach jest tak, że mamy tam jakąś określoną ilość broni, z których my korzystamy, a reszta jest na tyle bezużyteczna, że po prostu z nich się w ogóle nie korzysta. Tutaj na szczęście tak nie jest. Tutaj w tej grze w Postalu przez znakomitą większość gry będziemy korzystać właśnie praktycznie z każdej broni, a na wyższych poziomach trudności nauka takich specjalnych feature'ów, jakie mają nam do zaoferowania poszczególne pukawki, będzie bardzo ważna. Przykładowo właśnie korzystając z broni, która się nazywa Pusio Przepychacz, możemy praktycznie ograniczyć użycie amunicji do minimum, no bo wystrzelone koty możemy z powrotem wciągnąć do tego odkurzacza i praktycznie nie zużywamy amunicji. Kolejny przykład to jest ten święty granat ręczny, o którym mówiłem. On jest bardzo mocny i wystrzelony w taką grupę wrogów może właśnie zabić ich wszystkich na strzała, natomiast taki strzał świetnym granatem ręcznym długo się ładuje i powinniśmy go używać tylko w przypadku, jeżeli widzimy, że nie ma jakichś szybkich wrogów, którzy zdążą do nas dobiec. Korzystanie z tych specjalnych umiejętności jest naprawdę fajne i dodaje rozgrywce takiego fajnego taktycznego elementu. Dobrze tutaj wypada też sam gunplay, który jest naprawdę niezły. Z niemal każdej broni tutaj czuć moc wystrzału, tutaj nie ma praktycznie żadnych problemów z tym gunplayem. No i zresztą efekty rozczłonkowywania wrogów, które są naprawdę widowiskowe, jeszcze tą moc potęgują. A skoro wspomniałem już o wrogach, no to tych na mapach jest naprawdę sporo, no i czasem może nawet troszeczkę za dużo, natomiast deweloperzy to nadrabiają ich różnorodnością.
Tutaj w Postalu strzelać jest naprawdę do kogo. No i uprzedzam wasze pytania, wrogowie też są tak samo popieprzeni jak broń. W grze znalazł się chociażby Cybertruck Tesli, który rozkłada się jak Transformers i próbuje nas przejechać. Jest też wieża z zapaleniem spojówek, który wygląda jak oko Saurona z Władcy Pierścieni. No i oczywiście do tego dysponuje takim śmiercionośnym laserem. No i na koniec mamy też nadajnik sieci 5. generacji, czyli tej od telefonów, który ma taką specjalną umiejętność, że potrafi aktywować przeciwników znajdujących się naokoło, a konkretnie to antyszczepionkowców, i oni jak obok tej wieży stoją, kiedy on włącza skilla, to dostają takiego specjalnego buffa i są dużo bardziej agresywni, no nieźle porąbane, nie? No trudno tutaj nie docenić właśnie ogromu pomysłów, jacy mieli deweloperzy przy projektowaniu tych przeciwników. Jest tutaj naprawdę gigantyczna inwencja tych twórców, to widać, że ktoś nad tym naprawdę posiedział. Natomiast jedna rzecz mnie przy tym tutaj zdziwiła. Ci przeciwnicy w tej grze są nie tylko właśnie zabawni, nie tylko są oryginalni, natomiast do tego są też całkiem nieźle zbalansowani. Ja powiem wam szczerze, że przy takiej ilości tych przeciwników, bo jest ich no naprawdę dużo, no co najmniej kilkadziesiąt, spodziewałem się, że będą właśnie problemy z balansem, że tam niektórzy przeciwnicy będą strasznie łatwi, znowu inni będą strasznie mocni. Natomiast okazało się, że nie, że znakomita większość stworów w tej grze jest naprawdę fajnie zaprojektowana, uczciwie zaprojektowana, a ich rozwalanie to jest czysta przyjemność. Do tego właśnie bardzo wielu z nich ma też pomysłowo zaprojektowane słabe punkty, no i niekoniecznie jest to zawsze akurat głowa, bo w przypadku niektórych stworów odstrzelenie samej głowy powoduje, że przeciwnik jest jeszcze groźniejszy. I o ile samych przeciwników jest w tym tytule naprawdę mnóstwo, no to dużo gorzej się ma sprawa tutaj z samymi bossami, bo w grze jest w zasadzie ich tylko 3. Oni są fajnie zrobieni, nie są tacy jak takie zwykłe moby, że tylko chodzą i strzelają. Te walki są naprawdę pomysłowe, oni nie są tacy zwykli, nie? Jak w niektórych grach. Natomiast ich jest po prostu za mało. Strasznie w tej grze brakuje jakichś takich mini-bossów pomiędzy etapami, którzy by tam tą rozgrywkę nam troszeczkę urozmaicili. I szczerze wam powiem, że mi jest ciężko zrozumieć, dlaczego takich mini-bossów w tej grze nie ma, bo ta gra na tym niewątpliwie traci, a cholernie by do tej gry właśnie mini-bossowie pasowali. No dziwne, że ich nie ma, no i po prostu szkoda. Jeżeli chodzi o walkę, to jeszcze szczególną uwagę chciałbym wam zwrócić na pewien element, który też zastosowano w niedawno recenzowanym przeze mnie Quake'u 2. Otóż w Postalu, tak samo jak w Quake'u 2, są takie jednorazowe power-upy, które możemy sobie znaleźć na mapach. I tak samo jak w Quake'u, one się nie aktywują od razu, czyli że wchodzimy w niej i po prostu się aktywują. Zamiast tego one trafiają do naszego ekwipunku. I dzięki takiemu rozwiązaniu to my decydujemy, kiedy tak naprawdę tych power-upów chcemy użyć, a to dodaje rozgrywce takiej specjalnej, taktycznej głębi i musimy się czasami poważnie zastanowić właśnie, czego mamy użyć podczas jakiej walki. Ja szczerze wam powiem, że większość tych power-upów to chomikowałem aż za bardzo i w sumie nic mi z tego nie wyszło. Większość z nich trzymałem na walki z bossami, natomiast okazało się, że w tej grze jest tylko 3 bossów, także w sumie cały czas chodziłem obładowany power-upami jak Terminator. Także taka moja rada ode mnie, nie chomikujcie ich, tylko używajcie ich tam jak potrzebujecie. Te power-upy są naprawdę użyteczne, bo często pozwalają właśnie wyrwać nas z jakiejś opresji, gdzie myślimy, że już zginiemy. Jak najbardziej ich jest warto używać. Może nie wszystkie są odpowiednio zbalansowane, bo zdarzają się też takie mało użyteczne, natomiast większość z nich jest naprawdę fajna i nadal jest to element jak najbardziej na plus. Ogólnie więc walka w tej grze, pomimo paru minusów, wypada w tym tytule naprawdę nieźle i myślę, że z walki na pewno będziecie zadowoleni. Sprawdźmy więc, jak się ma sprawa z eksploracją oraz samymi mapami. No i tutaj już niestety w kwestii eksploracji nie jest tak samo wesoło, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zacznijmy może od samych map. Tych map przygotowano całe 15 sztuk, no i tak samo jak reszta gry są one naprawdę cholernie oryginalne, no i też są mocno porąbane. Przygotowano nam m.in. szpital psychiatryczny, w którym latają takie pacjentki z gołymi dupami. Do tego mamy także odpowiednio zrobioną granicę z Meksykiem i tam mamy takich wybuchających Meksykanów, oczywiście w meksykańskich czapeczkach. No i poza tym na tej granicy z Meksykiem możemy też zobaczyć taki wielki mur i w grze jest nawet napisane, że jest to mur zbudowany przez Trumpa i zresztą do tego muru możemy potem wejść i jest to kolejny level. No i na sam koniec mamy też siedzibę Illuminatów i w tej siedzibie Illuminatów ganiamy Elona Muska w celu, żeby dał nam autograf. Poziomów w tej grze jest naprawdę sporo, one są równie oryginalne co właśnie bronie i co przeciwnicy, są naprawdę fajnie wykonane i to na pewno cieszy. Absolutnie tutaj nie ma takiego wrażenia déjà vu, jak jest w niektórych grach, że ten level gdzieś tam się powtórzył. Tutaj każdy z tych poziomów, które przygotowali deweloperzy, jest naprawdę unikalny i to robi wrażenie. I oprócz tego, że te levele są naprawdę fajnie wykonane, no to są jeszcze naszpikowane takimi fajnymi smaczkami, z których wiele z nich odnosi się też do innych gier.
No i tak na przykład właśnie w tej siedzibie Illuminatów możemy znaleźć firmę Vulva, co odnosi się oczywiście do firmy Valve, która posiada Steama. No i możemy też na przykład znaleźć taki specjalny basen bez drabinek z martwymi postaciami w środku. Ten ostatni basen właśnie bez drabinki jest takim oryginalnym nawiązaniem do pierwszych Simsów, w których to gracze właśnie odkryli, że swoich podopiecznych można utopić, jeżeli się chce, w basenie, tylko wystarczy skasować drabinkę. Tutaj deweloperzy o tym pamiętali i też taki smaczek przygotowali. No i takich rzeczy jest na mapach naprawdę mnóstwo. Jeżeli tylko wytężycie wzrok, to z pewnością wiele razy właśnie parskniecie śmiechem, bo takich smaczków naprawdę jest sporo i ja się śmiałem, powiem wam, nie raz. Całkiem dużo jest także całkiem niezłych sekretów, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że te sekrety są nierówne i większość z nich jest zrobiona naprawdę nieźle, natomiast żeby niektóre odkryć, to trzeba lizać ściany, a tak oczywiście nie powinno być. Na szczęście tych źle zaprojektowanych sekretów jest procentowo niewiele, to też możemy powiedzieć, że sekrety są w tej grze niezłe. Problemem tutaj jest jednak co innego, a konkretnie to jest długość samych poziomów. Przechodząc ten tytuł, my sobie szybko zdamy sprawę, że jest sporo takich fajnych leveli, one w ogóle są fajnie zrobione, natomiast jest też sporo takich leveli, które po prostu sztucznie rozciągnięto tylko po to, żeby ten tytuł wydawał się dłuższy. I to widać w szczególności po ilości wrogów na niektórych levelach, których potrafi być czasami nawet ponad 250 i to po prostu sztucznie wydłuża czas ich przechodzenia. Te najdłuższe levele, takie właśnie ze strasznie nawalonymi wrogami, które są tak strasznie rozciągnięte, one niestety pod koniec gry nam zaczynają po prostu nas nudzić i widać jak na dłoni, że zamiast przygotować więcej jakichś oryginalnych map, to postanowiono te, które już są, po prostu wydłużyć, żeby cała gra wydawała się dłuższa. Moim zdaniem to był spory błąd i przez to też nie można tak do końca docenić designu tych map, bo jeżeli niektóre się przechodzi za długo, to po prostu one zaczynają nudzić. Przez to też rozgrywka nie jest też tak ekscytująca, jak być powinna. No i pomimo tego, jak dobrze tutaj wypada walka i jak wiele jest właśnie oryginalnych elementów oraz czarnego humoru, nie do końca można te levele docenić. Szkoda. Te mapy, tak jak mówiłem, są zakręcone, są oryginalne, są naprawdę fajne, natomiast w wielu przypadkach są to takie mapy, które pozwalają na dużą swobodę właśnie w ich przemierzaniu, czyli są to takie lokacje otwarte. Natomiast jednocześnie deweloperzy na tych otwartych mapach nawalili bardzo dużo niewidzialnych ścian, które niestety w tej swobodzie eksploracji tych map nas mocno ograniczają. Ja powiem wam szczerze, że podczas mojej rozgrywki wielokrotnie się nacinałem na to, że widziałem na przykład jakiś występ skalny i sobie myślałem, o tam na pewno jest sekret, tam muszę wejść. No ja tam skakałem i się okazało, że się po prostu z tego zsuwałem, bo tam była niewidzialna ściana. I to się zdarzało niestety naprawdę bardzo często. Niestety takie właśnie napieprzenie sztucznych ograniczeń na całej mapie w końcu nas skutecznie od tej eksploracji map zniechęci, no bo jak się odbija po prostu po raz 20 od jakiejś niewidzialnej ściany, no to szukać się po prostu tych sekretów odechciała. Tutaj moim zdaniem deweloperzy popełnili spory błąd z tym, że te mapy jednocześnie wyglądają takie bardzo otwarte, że można je właśnie swobodnie eksplorować. Natomiast jak próbujemy je eksplorować, to się okaże, że jednak one nie są wcale takie otwarte, że wszędzie są właśnie niewidzialne ściany i my ciągle na te ściany natrafiamy i w końcu wychodzi na to, że jest to gra dużo bardziej liniowa niż nam się na początku wydawało. Albo powinno się te mapy zaprojektować w taki sposób, żeby było widać, gdzie te właśnie granice są, gdzie nie możemy wejść, albo znowu tej granice powinno się niemal całkiem usunąć i wrzucić do gry właśnie więcej sekretów i więcej smaczków. Finalnie właśnie w obecnej formie, przez to, że ta gra jest tak ograniczona pod względem swobody na tych mapach, no to z biegiem czasu do tej eksploracji tych map potrafi nas skutecznie zniechęcić. A szkoda, bo w sumie gryzie się to właśnie z takim całkiem fajnym designem tych leveli, które są zarówno zabawne, jak i różnorodne, natomiast przez te problemy z eksploracją nie będziemy ich mogli w pełni docenić. Przejdźmy teraz do kwestii technicznych, czyli do grafiki oraz wydajności. Jeżeli chodzi o kwestie wizualne, no to w zasadzie tutaj jest tak jak na retro shootera przystało, czyli troszeczkę pikselowo, troszeczkę brzydko, natomiast nadal jest przyjemnie, no i jest mocno widowiskowo. Tutaj jeżeli chodzi o grafikę jest wszystko ok, modele są w porządku, tekstury też pasują do klimatu, nie ma się do czego przyczepić. Niestety schody zaczynają się, jeżeli chodzi o wykonanie techniczne w tej grze. Ogólnie to jest retro shooter z taką pikselową grafiką, no więc oczekiwałoby się, że to będzie działać sprawnie. No ale nie działa. Na Switchu w doku w teorii powinniśmy otrzymywać 60 klatek na sekundę. No i niestety tylko w teorii, no bo w praktyce to ta liczba klatek niestety bardzo często nam spada, no i co gorsza ten klatkarz nam co chwilę skacze. Raz jest 60 klatek, za chwilę jak się odwrócimy jest 30, no i bez przerwy się zdarzają jakieś przycinki.
I to takie czasem spore, nawet na pół sekundy. Najgorzej jest właśnie na tych poziomach, gdzie ja mówiłem, że jest za dużo nawalonych przeciwników. W jednym z takich miejsc to gra mi się tak zacinała, że miałem problemy z wycelowaniem shotgunem w przeciwnika z bliska, czujecie? Bo takie były ściny, że nie mogłem nawet tego zrobić. Niestety w grze tego rodzaju, gdzie czas reakcji odgrywa właśnie ogromną rolę, takie gigantyczne skoki wydajności i duże ściny są po prostu niedopuszczalne, bo przez to możemy bardzo łatwo zginąć. Niestety to nie jest koniec, bo tego rodzaju kwiatki nie są wyjątkami. W grze są całe poziomy, gdzie wydajność właśnie znacznie spada i utrzymuje się na bardzo niskim poziomie przez bardzo długi czas. No ciężko się w to gra, no niestety widać, że cały czas gra się przycina. Nawet biorąc pod uwagę, że Switch nie jest konsolą zbyt mocną, to przy takim poziomie grafiki taka absolutnie nie powinno być. I niestety to nie jest jedyny problem. Otóż ten tytuł ma naprawdę bardzo poważne bugi i mnóstwo błędów. Ja tu nie mówię o samym crashowaniu, no bo ta gra mi się skraszowała chyba z 15 razy jak grałem, co po prostu wkurwia. Natomiast są jeszcze poważne błędy z samym silnikiem. Jak się w tej grze będziecie poruszać, czy tam wchodzić do jakichś pomieszczeń, czy nawet się odwracać, no to często zauważycie, że obiekty się pojawiają w tej grze dopiero po chwili. Jak się odwrócicie, to nagle nam się pojawi na ekranie jakiś obiekt, którego wcześniej nie było, czy nawet przeciwnicy. I czasem jak wejdziemy szybko do jakiegoś pomieszczenia, to tych przeciwników w ogóle nie widać, ale oni nas już niestety widzą i do nas walą. No tak absolutnie nie powinno być, to jest kolejny problem. Do tego dochodzą też bugi. Niestety tych bugów jest naprawdę dużo. Zdarzało mi się, że mi się zablokował totalnie ekran właśnie z opisem jakiegoś przedmiotu. Musiałem do tego ponownie uruchomić grę. Też mi się zdarzyło, że po wczytaniu save'a jakieś drzwi laserowe takie się zablokowały. Nie dało się ich w ogóle już wyłączyć i musiałem ładować w kolejnego save'a jeszcze wcześniej. W jednym miejscu miałem znowu taki problem, że jechałem windą, która za każdym razem mnie zabijała. Niestety musiałem kombinować, jak tą sekcję mapy ominąć, bo za każdym razem ginąłem po wjechaniu na górę. Niestety problemów jest tu naprawdę dużo. Są problemy nawet z zapisywaniem gry, no bo wczytywanie gry jest praktycznie błyskawiczne, to trwa chyba 2-3 sekundy. Natomiast z jakiegoś dziwnego powodu, jak chcemy zapisać grę, to trwa, nie wiem, chyba z 10 sekund, w sumie nie wiadomo dlaczego. Ogólnie pod względem technikaliów w tym tytule jest niestety naprawdę źle i to w tej grze mocno przeszkadza. Może te problemy techniczne może dałoby się jeszcze jakoś przetrawić, gdyby nie kolejny spory problem, a mianowicie sterowanie. Niestety od samego początku jak tą grę włączyłem, no to zdałem sobie sprawę, że osoba, która projektowała sterowanie podpada, nie miała w tej kwestii odpowiedniego doświadczenia. Zacznijmy może od tego, że zaproponowany przez dewelopera układ jest po prostu jakiś kompletnie beznadziejny i po prostu jest do dupy. Na szczęście w grze jest opcja przestawiania klawiszy, więc można troszeczkę tutaj poprawić samemu. Niestety nie da się wszystkiego poprawić, bo jest na przykład kolejna głupota, czyli umieszczenie przycisków używania przedmiotów oraz kodeksu na obu analogach. Konkretnie to używanie przedmiotu jest na prawym, a kodeks jest na lewym. No i to deweloperzy zrobili w strzelance. A wiecie jak się gra w strzelanki? Jest jakaś duża zadyma, jest adrenalina, gałki się mocno wychyla, bo są szybkie ruchy. No i oczywiście zdarza się często, że jakaś z tych gałek się wciśnie. No i jak wciśniecie w czasie walki prawą gałkę, to wasza postać użyje właśnie przedmiotu ze swojego ekwipunku, czyli go po prostu zmarnuje. Znowu jak wciśniecie lewy analog, no to nagle gra się zatrzyma i powita was kodeks. Na szczęście się wtedy włącza pauza, bo jakby się nie włączała, to już bym zginął chyba z 10 razy. Chociaż i tak to jest po prostu wkurzające. I to niestety nie jest koniec. Standardowe opcje prędkości poruszania się celownikiem to nie wiem, ktoś projektował chyba dla jakichś osób z ADHD i żeby w ogóle w tą grę zagrać, to musicie natychmiast wejść do opcji i zmniejszyć je o połowę, żeby w ogóle trafić w cokolwiek. A na koniec, jeżeli chodzi o sterowanie, to zostawiłem wam prawdziwy rodzynek. Otóż poruszając się w tej grze czasem mamy takie sekcje platformowe, gdzie trzeba po prostu skakać. No to jest normalne w retro shooterach, to się zdarza, nie? Natomiast w tych sekcjach mi coś ciągle nie wychodziło. Spadałem gdzieś z tych platform, jakoś nie wiem, nie trafiałem, no ogólnie coś było nie tak. Zacząłem się zastanawiać, o co tutaj w ogóle chodzi, dlaczego w tych sekcjach platformowych mi tak kiepsko idzie. Spojrzałem pod swoje nogi, no i zrozumiałem, o co tutaj chodzi. Deweloperzy zrobili ten jeden błąd, który niszczy całe poruszanie się w tej grze. Otóż analogi działają w taki sposób, że jak się troszeczkę wychyli, no to poruszacie się powoli, no a jak wychylicie je mocniej, to poruszacie się szybciej. No wiecie o co chodzi, nie? Tak jest prawie w każdej grze. Otóż prawie w każdej, ale nie tutaj.
Tutaj jakbyście tego analoga nie wychylili, no to wasza postać natychmiast będzie biegła z pełną prędkością w jakimś tam kierunku. Nie można tutaj się tylko delikatnie poruszyć, jak chcecie stanąć na jakimś występie skalnym, czy wręcz skoczyć gdzieś, to tutaj tego nie zrobicie. Tutaj da się tylko na maksimum albo biec, albo się zatrzymać. Nie muszę chyba nikomu mówić, że tak nie wolno robić. I tutaj widać jak na dłoni, że zamiast zrobić właśnie sterowanie pod analoga, czyli takie płynne, tak jak być powinno, to tutaj podpięto w zasadzie sterowanie z klawiatury, czyli przyciski WASD i tak się nie robi. Przez to właśnie te sekcje platformowe w tej grze są bardzo uciążliwe, bo nie można płynnie się poruszać, tylko albo biegniecie na pełnej pace, albo stoicie w miejscu. Ogólnie z tym sterowaniem w Postalu na Switchu jest niestety naprawdę źle. No i problemy są nie tylko z tym właśnie, że to sterowanie jest do dupy, ono jest źle wykonane, układ jest bezsensowny. Problemy są też na przykład z samym autocelowaniem, które też jest zbyt silne. No i zdarzają się też kolejne błędy związane z detekcją przycisków czy też kolizji. Niestety ta gra pod względem technicznym okrutnie leży. I to wrażenia z naszej zabawy w tej grze mocno psuje. Panowie deweloperzy, no ja nie wiem co wy tu odwaliliście, natomiast jak chcecie robić port na konsolę, to weźcie od tego kogoś, kto się chociaż na tym troszeczkę zna, bo jeżeli tego nie zrobicie, to wyjdzie właśnie taki do dupy port, jak w tym przypadku. Wystarczyłaby jedna osoba, która by wam powiedziała, że tak się nie robi, to trzeba zrobić inaczej, że taki układ jest bez sensu, to musicie przestawić i tych problemów by nie było. Niestety tutaj takiej osoby nie było i finalnie zarówno sterowanie, jak i technikalia w Postalu na Switchu są naprawdę słabe. Na początku tego materiału ja zadałem pytanie, czy Postal Brain Damage jest shooterem wystarczająco dobrym, żeby wybić się właśnie pośród gąszczu tego rodzaju gier na rynku. No i na PC-tach może i tak, natomiast wersja na Switch wystarczająco dobra już na pewno nie jest. Ten tytuł urzeka nas takim zwariowanym humorem, który sączy się dosłownie na każdym kroku, diabelnie oryginalnymi przeciwnikami oraz naprawdę fajnymi levelami i znakomitą walką, ale niestety na tym plusy się kończą. Ta gra ma ogromne problemy, jeżeli chodzi o eksplorację leveli czy ich długość, a pod względem technicznym jest po prostu bardzo źle. Naprawdę szkoda, bo pod względem projektu jest to jeden z ciekawszych shooterów ostatnich lat, jakie ja miałem zagrać. Niestety w praktyce ta wersja na Switcha jest grą tylko przeciętną, która chociaż potrafi czasem zabłysnąć, bo są takie levele, które naprawdę robią świetne wrażenie, to ma naprawdę sporo problemów, od jakich niestety uciec się nie da. Ja szczerze wam powiem, że troszeczkę się tą grą rozczarowałem, bo liczyłem jednak na coś więcej niż otrzymałem, a otrzymałem finalnie grę średnią. Nie zmienia to jednak faktu, że w Postal Brain Damage nadal możecie się całkiem dobrze bawić, jeżeli tylko odpowiednio obniżycie swoje oczekiwania, no i przymkniecie oko na problemy techniczne, których niestety w tym tytule jest całkiem sporo. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał, jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.